Ona biedna tam została, jaskółeczka moja mała, a ja tutaj w obcej stronie dzień i nocą tęsknię do niej. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. To w śrutowniku bijakowym łożysko mam kupione i trzeba je wymienić. Nie mogę to zrobić zaraz. Zaraz to zrobimy. No trzeba zrobić, łożysko się zużyło. Trzeba to zrobić. Tu. Odkręcam obudowę. Muszę podszukać stercowego klucza, bo nie mogę tym tu podejść. Ale nie wiem, gdzie on poszedł, co to jest grane. Nie, tu pan nic nie nagrywa, bo cholera, nie mogę znaleźć klucza. No kurde, co to jest? Gdzie on poszedł? Roki. Ach, widzisz, tu jest na tym długim, dobra, sytuacja opanowana, dobra jest. Jest klucz. Muszę wymienić łożysko, bo się zużyło. Głośno pracuje, słychać, że już ma pracę niepoprawną. I dalsza praca by była niebezpieczna, mogłoby uszkodzić maszynę. Silnik 11,5 kW. Ta maszyna miele zboże na tak zwaną śrutę dla bydła. Roki. No i łożysko faktycznie, proszę pana, łożysko już się zaczęło sypać. Tu mamy tego efekty. Łożysko zaczęło się sypać. To było słychać już po pracy. Tu jest, proszę pana, nakrętka, tu jest nakrętka, którą trzeba odbezpieczyć i odkręcić. O, tak. I tu jest taki kawałek stali i tym można dobrze odbezpieczyć i odkręcić. Ona po prostu trzyma, zabezpiecza, ta nakrętka trzyma łożysko na wałku, na waleniu. Poszło. Tam jest po prostu wianuszek. O, poszło.
Jest. Jest. Dobra, dobra. Trzeba po prostu zerwać obudowę, żeby dostać łożysko. Bo ona tu nie siedzi, po prostu trzymają blachy, trzyma wałek. Tak to wygląda, proszę pana, poszło. Poszło. Poszło, dobra. Tak, to jest łożysko toczne, dwurzędowe, wachliwe. Wachliwe, dwa rzędy kulek, to łożysko jest wachliwe. Dlatego tu ono jest wachliwe, że tu są bardzo duże obroty, dwurzędowe, dwa rzędy kulek. No to są po prostu dwa pierścienie z bardzo twardej stali, w których pracują kulki, czyli toczą się. Zewnętrzny pierścień siedzi w obudowie na stałe, to jest zewnętrzny pierścień. Natomiast dolny pierścień siedzi ciasno na wałku, jest zabezpieczony tamtą nakrętką, którą odbezpieczałem, odkręcałem. No i wał się obraca na tych kulkach po prostu. Czyli wewnętrzny pierścień jest osadzony ciasno na wale i w czasie pracy maszyny po prostu obraca się na tych kulkach. I widzi pan, tu parę kulek zdążyło się wysypać. Zaczęła głośno pracować. One znajdziemy je, one tu gdzieś w smarze są, albo po prostu się zmleły. I tak może być. Stary smar się był, po prostu usunie się. Tu jest tu szczelka. I zaraz sprawdzimy. Najpierw trzeba wybić to zużyte łożysko, trzeba wybić. Do tego służy i madło, szczękę cofnąć, łożysko, a łożysko cofnąć. Po prostu wyrzucić. Łożyska się nie naprawia. Łożysko jest zrobione z tak twardej stali i już jak kulki się wysypią, ale jest po prostu, to jest złom. Wybić, wyrzucić do złomu, będą sypać się kulki, które się po prostu pozbiera. No trudno. Dobrze by było rzucić to jakąś szmatę, bo one się rozlecą nie wiadomo gdzie. Będę je zbierał po warsztacie. Tam. Mamy mu tu takie coś, czy nie mamy? Akurat nie ma do takiej wielkiej szmaty pod ręką. Nie, to potrzebna jest duża szmata. Bo tamta pokryła to jest ze śrubami, no cior tam. Wybić i koniec, pozbiera się. No dolny poleciał, uważa pan? Teraz trzeba cofnąć górny. Ono się rozsypało po prostu. Łatwo je wybić, te środkowe, te będzie gorzej wybić zewnętrzne, dlatego że te siedzi ciasno w obudowie. I tutaj, proszę pana, nie ma otworów do wybicia, trzeba je sposobem wziąć. Tak, mało miejsca. Smar był, widzi pan, smaru było, prawda? Czyli ono nie chodziło na sucho, było smarowane, no ale czas, obroty, po prostu tu są bardzo duże obroty. Żeby je tam dostać, to trzeba się przystawić. Z takiej pozycji zobaczymy. Uważa pan. Tak. Uważa pan, trzeba na drugą stronę, żeby nie skantować i żeby nie narobić sobie biedy.
Trzeba obrócić obudowę na drugą stronę i puknąć z drugiej strony. Pójdzie. Tak wygląda górny pierścień. Błyszczy się, stal dobra, ale w tej chwili to już tylko złom. Tak, proszę pana. Żeby nie deptać się po tych kulkach zaoliwionych, to trzeba je chociaż z grubsza zebrać. Prawda? Została budowa łożyska, budowa jest dobra. Nic tu się nie stało złego. Tak wygląda łożysko nóżka. Dwurzędówka wachliwa, jak leciutko leci, prawda? A wachliwa jest po to, że w razie by jakaś nierówność w ustawieniu obudów, to po prostu ta wachliwość wyłapie tą nierówność. Tu akurat musi być takie łożysko. Musi być takie, nie inne. Nie może być łożysko stałe, bo by go raz, dwa szlak trafił. Dobra, łożysko cacy. Tak. Łożysko cacusi. Jesionowe, twarde drewko. Moteczek. I tak to się robi. Zobaczymy, czy równo idzie. Nie, ta strona, ta strona. Doszło, młotek się odzywa. Doszło. Doszło na miejsce. Cacy. Cacy. No i cóż, można dać smarownicą smaru, obrócić, ale najpierw trzeba wyczyścić ten dekiel. O, i tam są kulki, które wypadły. Tak. Jaskółka. Jaskółeczko. Ona biedna tam została, jaskółeczka moja mała, a ja tutaj w obcej stronie dzień i nocą tęsknię do niej. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Tak. Zna pan taką piosenkę? Śpiewało się, tak? O. I teraz trzeba znaleźć taki... Trzeba znaleźć dolny pierścień i dolnym pierścieniem leciutko, albo rurkę. Roki, ty łobuzie. No zresztą tego psa to ja dostałem od szwagrów, jak wyjeżdżali do Anglii. No i po prostu oddali nam, bo inaczej pies by został bez opieki. Oddali go i okazało się, że bardzo mądry pies, bardzo mądry. Chociaż to jest zwykły pies tam, ale jak mądry pies to naprawdę jest. Cud, cud, to cud. To cud po prostu, jak mądry pies.
Idzie? Po trochę idzie. Po trochę idzie. Trzeba wziąć ciężejszy młoteczek. Wykali ja pies Roki. Proszę pana. Do takich rzeczy to się nie używa wkrętareczki, bo to nie wszędzie się podejdzie. Nie, raczej nie klucze. Ja to przecież tam, wie pan, gdzie można unikać tych elektronarzędzi, to unikam. Unikam po prostu. Kiedyś pokażę ludziom, pokażę sztuczkę, wie pan, cięcia wrzeszczotem szyny kolejowej. Tak. Nauczył mnie w Bieszczadach mechanik. Ja w młodości po wojsku pracowałem pół roku w Bieszczadach przy wywózce drewna z lasu. Ciągnikiem wywoziłem drewno stosowe z lasów na składnicę. Tych przygód takich warsztatowych to ja też miałem sporo. Wie pan, jak człowiek chce coś zrobić, to czegoś się nauczyć, to musi się namozolić. Bo to samo nie przyjdzie. Bo jakby nic nie robił, to nic by nie umiał. Dobra, dobra, proszę pana. Mamy to, teraz tylko nakręteczka. Czegoś ona nie chce złapać. Po wałku nikt nie bił młotkiem. Złapała maluśka. No, ładnie. Tak. Oj, znowuż jaskółki się tu meldują. No co, wygląda na to, że doszła. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Tu muszę znaleźć jakiegoś klina, żeby mi się nie cofało koło. Bo mi się koło co? Wianek trzeba położyć na nakrętkę. Gdzie się daje zabezpieczyć, żeby nie dotykał kulek. Bo to dla kulek by było zabójstwo. Po prostu by się starły. Bo to obroty, siła. Bo on jak się wsadzi na ten, on jest normalny, on jest prosty, a trzeba go zabezpieczyć. Dobra. Gdzie jest mój? Jest dobrze, będzie chodzić. Dobra. Chciałem wnuka zapytać, co tam się dzieje w internecie. A on w piłkę gra. Gra w piłkę. Wnuk jest zapalony piłkarz. Ale internet też śledzi, ile tam dziadek ma.
Ile ma tam subskrypcji już? Wczoraj było 3600 chyba, tak? 4200 rano. O kurde. Ładnie. Ładnie. Dziękować. No, zasypałem zboże na kosz zasypowy i puszczę. Podwieszę worki, otworzę sypy i to sprawdzimy. Maszyna działa dobrze. Pracuje prawidłowo. Zmieliliśmy na próbę worek zboża. Obudowa jest zimna. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Tak obudowa się nie grzeje. Łożysko nowe, smar jest. Gra muzyka. Trzeba wystukać, żeby z sit wyleciało. Gra. Trzeba wystukać, żeby... O, jak ładnie zmleło miętko, zobacz. Zobaczyć, pokazać do kamery. O. Na paszę. Dla bydła, dla cielaczków. I dla Lego Ali dostanie. Przy smaku.